Po zwiedzeniu Muzeum Wisły i Centrum Konserwacji Wraków Statków ruszam na dalsze zwiedzanie Tczewa. W pobliżu muzeum znajduje się cmentarz ewangelicki, założony prawdopodobnie w XVII wieku, oraz zabytkowa miejska wieża ciśnień. Na przełomie 1904-1905 roku w Tczewie powstały miejskie zakłady zaopatrywania w wodę. Wzniesiono wówczas wieżę ciśnień na podstawie projektu Dawida Growe. Wieża ma wysokość 40,62 metra, pojemność zbiornika wieży to 400 m3. Obecnie wieża jest własnością Tczewskiego Kurkowego Bractwa Strzeleckiego. Po wschodniej stronie wieży ciśnień rozciąga się park miejski, którego początki sięgają 1898 roku. Powstał z inicjatywy Towarzystwa Upiększania Miasta. Ma blisko 17 hektarów i dużą liczbę wielogatunkowej roślinności. Po przerwie na obiad ruszam ulicą Jarosława Dąbrowskiego w kierunku rynku, serca Starego Miasta. Neogotycki budynek Poczty Polskiej został zniesiony w 1905 roku w miejscu dwóch mniejszych budynków z muru pruskiego. Poczta działa w tym miejscu od 1850 roku. Budynek zaprojektował Kurt Hempel, architekt z Drezna. Wysokie, biało-czerwone schodkowe szczyty wystają nad dwuspadowym dachem. Na dziedziniec prowadzą dwie ostrójkowe bramy. Narożny budynek to oddział Santander Consumer Banku. Ulica Jarosława Dąbrowskiego przechodzi w tym miejscu w deptak. Ławeczkę Romana Landowskiego, wybitnego pisarza, poety i regionalisty kociewskiego, odsłonięto 14 listopada 2013 roku. Roman Landowski, honorowy obywatel Tczewa, urodzony w 1937 roku w Świeciu, zmarł w Tczewie w 2007 roku. Na tym rondzie łączą się ulicach Podmurna, Krótka i Adama Mickiewicza. W perspektywie ulicy Podmurnej widoczne są fragmenty murów obronnych z XIV wieku. Idę teraz fragmentem szlaku fortecznego, który odpowiada przebiegowi średniowiecznych murów obronnych. Mury miały długość 1300 metrów. Rondo i ulice dochodzące do niego to najstarsza część Tczewa. Można tu napotkać na drodze piękne zabytkowe kamienice. Ulicą Adama Mickiewicza dochodzą do rynku, a ściślej placu generała Józefa Hallera. Do rynku powrócę po zwiedzeniu kościoła Podwyższenia Krzyża Świętego. Do kościoła prowadzi ulica Kościelna. Kościół pokazany jest w oddzielnym wideo. Link do niego znajduje się pod opisem. Zanim wrócę na rynek, obejdę jeszcze kilka ciekawych miejsc.
droga spacerowa, przy niej hala miejska, która była zniesiona w 1911 roku z okazji 650-lecia miasta. Tereny poniżej skarpy prowadzą do Wisły. Ścieżka obiega kościół pod wezwaniem świętego Stanisława Kostki. Zbudowano go w XIV wieku w stylu gotyckim. Niestety świątynia była zamknięta. Wychodzą ponownie na rynek staromiejski. Otaczają go zabytkowe kamienice z XVII-XIX wieku. Rynek i jego kamienice pokażę w 5. części.